Są ludzie, którzy oddychają, chodzą, pracują, uśmiechają się, rozmawiają z innymi, a tak naprawdę od dawna są martwi w środku. Czasem zabił ich lęk, czasem kłamstwo, czasem życie w iluzji, a czasem nadmiar chorej miłości, która zamiast dawać życie, zaczęła dusić. Dzisiejsze słowo jest właśnie o takich ludziach, o tych, których świat już niesie na cmentarz, o tych, których wszyscy przekreślili, którzy sami już w siebie nie wierzą. I właśnie tam, na drogę pogrzebu ludzkiej nadziei, wchodzi Jezus, żeby dotknąć tego, co martwe i przywrócić życie tam, gdzie wszyscy mówią: to już koniec. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain. Wraz z nim szli jego uczniowie i wielki tłum. Gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. Towarzyszył jej wielki tłum z miasta. Gdy Pan ją zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział: nie płacz. Podszedł, dotknął pogrzebowych noszy, a niosący je zatrzymali się. I powiedział: młodzieńcze, mówię ci, wstań. Wtedy zmarły usiadł i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Wszystkich ogarnął lęk i wychwalali Boga, mówiąc: wielki prorok pojawił się wśród nas. Bóg nawiedził swój lud. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicy. Na pewno zauważyliśmy, bracia i siostry, to podobieństwo tej Ewangelii o wskrzeszeniu młodzieńca z Naim, jak również pierwszego czytania z pierwszej Księgi Królewskiej, z 17 rozdziału, gdzie Eliasz wskrzesza dziecko wdowy, u której się zatrzymał. I pomiędzy tymi dwoma tekstami jest również list świętego Pawła z listu do Galatów, gdzie on sam mówi o swoim życiu, które do pewnego momentu było życiem nieprawdziwym, pozornie pobożnym, ale tak naprawdę bezbożnym. I Paweł przyznaje się w takiej dużej szczerości, niezwykłej szczerości, że był prześladowcą Kościoła, że żył w jakiejś iluzji. I nagle zderzył się z prawdą, która go powaliła. Przeżył jakiś gatunek śmierci wewnętrznej, coś w nim umarło. I dopiero później był bardzo prawdziwym człowiekiem. Nie tylko w tym znaczeniu, że głosił prawdę, ale był właśnie na tyle szczery, że potrafi mówić o sobie wszystko. Wiecie, bracia i siostry, my żyjemy tak naprawdę nie żyjąc, tylko udając, że żyjemy. Wielu ludzi podaje się za kogoś zupełnie innego, niż jest w rzeczywistości. Czytałem taką informację filozofa Gaultier, który napisał książkę Bovaryzm. Tytuł tej książki ma związek ze słynną powieścią Flauberta, pani Bovary. Wszyscy bohaterowie w tej książce udają kogoś innego niż są. Ci teatr pozorów robią. W świecie, w którym my żyjemy, prawda jest czymś niezwykle rzadkim. Nie mówię tylko o sferze polityce, gdzie praktycznie nie istnieje coś takiego jak prawda, ale myślę w ogóle o naszym życiu, że wszyscy boimy się prawdy o sobie bardzo. I większość ludzi nie jest w stanie ani powiedzieć, ani usłyszeć prawdy o sobie. Żyjemy w iluzjach, w jakichś mitach, maskach. Tworzymy teatr, który nie jest prawdziwy. I w momencie, kiedy stykamy się z prawdą, a wiecie, Bóg jest prawdą, więc kiedy przychodzi do nas Bóg, przeżywamy coś w rodzaju śmierci. Zawala nam się życie. Młodzieniec, syn wdowy z Sarepty Sydońskiej, po kilku dniach umiera, bo żył w towarzystwie człowieka prawdziwego, Eliasza. Podobnie jest z młodzieńcem z Naim. Proszę zwrócić uwagę na szczególne okoliczności, w jakich Jezus go wskrzesza. Jest kondukt pogrzebowy, wszyscy wychodzą z miasta. I tak tekst brzmi w taki sposób, jakby
Jakby nie było możliwe nawet, ja tak myślałem, jakby nie było możliwe, żeby on żył w takiej atmosferze. Idzie matka, wszyscy wynoszą go, on jest umierający. Być może nie z takich powodów, o jakich byśmy mogli podejrzewać. Po pierwsze, jest to miasteczko Naim. Naim znaczy umiłowany. Umiłowany oczywiście dla Boga jest człowiek nawet w takiej sytuacji, kiedy już wszyscy go uważają za trupa. Ale to może być naprawdę śmiertelne, kiedy człowiek jest umarły w czyichś oczach. Albo może być też bardziej zabójcza niż nienawiść miłość. Znamy przykłady miłości nadtroskliwej albo kontrolującej, czy nadkontrolującej, zaborczej miłości, zależności. To może zabijać, bo to nie jest prawdziwa miłość. To jest iluzja miłości, teatr miłości. Nadmierna miłość oczywiście może prowadzić do śmierci duchowej, uczuciowej, czasem nawet fizycznej. Kiedy chłopiec z Nain umarł, całe miasto wynosiło go na cmentarz. Taka fajna fotografia, dużo mówiąca. W tym obrazie widać te wszystkie historie matek, ojców opłakających utratę dziecka, syna, który być może był umiłowany, a może nadmiernie umiłowany. Wiele przypadków takich spotkałem osobiście w swoim życiu, gdzie widziałem, że ktoś chodził jeszcze na dwóch nogach, ale to już był trup. I tylko z tego powodu, że nie umiał się oderwać od rodziny, od swojej mamy, od swojego taty. Jego małżeństwo umierało, on był jak umarły. Wszystko było umarłe. Bez przerwy jakieś pretensje, bez przerwy jakieś zło. Nic dobrego, żadnej miłości. I to wszystko z powodu miłości. 30-kilkuletni mężczyzna nie ożenił się, mieszka z mamą. Nie wierzy w Pana Boga. Matka przychodzi do mnie i mówi, dlaczego on jest ateistą? No bo jesteś dla niego boginią. Po co mu Pan Bóg? Wszystko mu zrobisz, wybierzesz mu skarpety, uczeszesz go, podasz mu śniadanie do łóżka. Nawet nie pracuje. Jest trupem. No ja nie mogę bez niego żyć, on beze mnie nie może żyć. No to prawda. Ale to już jest umarłe. I być może ta historia z Naim jest taką ilustracją wielu takich historii, o których tutaj tylko naszkicowałem. W każdym razie taką historię na przykład miał Mojżesz w Księdze Wyjścia w 4 rozdziale, kiedy Bóg go powołał do wyprowadzenia Izraela z Egiptu. Mojżesz miał już żonę i dziecko. To dziecko miało na imię Gerszom, czyli wygnaniec. I Bóg kazał mu obrzezać to dziecko, tak jak każdego innego Żyda, Izraelita. Ale on tego nie zrobił, nie zranił swojego dziecka, bo nie miał śmiałości zranić dziecka. Nie miał śmiałości, a wiecie, obrzezanie jest takim symbolicznym gestem odcięcia się rodzica od dziecka. Odcięcia jakiś pęd, coś w rodzaju odcięcia pępowiny. No nie da się przecież przez całe życie żyć z pępowiną, nie? Zaraz po urodzeniu trzeba to odciąć. A to jest taki symbol, taki symboliczny gest. I on tego nie zrobił. Nie odciął się od swojego dziecka, nie chciał, żeby to dziecko było w jakikolwiek sposób zranione. No, wychowywał go być może pod kloszem, bo sam był też wygnańcem, wyrzutkiem, więc miał nadmiar miłości dla swojego dziecka. I o mało co sam nie umarł. Jest tak napisane tajemniczo, że Bóg o mało co go nie zabił. Dopiero Sefora bardzo szybko zorientowała się, co się dzieje. I w momencie, kiedy Mojżesz umierał, ona krzemiennym nożem obrzezała Gerszoma i od razu anioł Uriel, według podań żydowskich, to akurat ten anioł był, odszedł i nie pożarł Mojżesza. Pożerający uczucia. Nie, uczucia nie są pożerające wszystkie, tylko możemy je pożerająco przeżywać. I wtedy jest to śmierć. Śmierć. Wkrótce potem udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Widzę jednak w tym taką wielką wiarę. Jezus idzie tam, gdzie już wszyscy zwątpili w to, że można jeszcze cokolwiek uczynić dla tego chłopca. Idzie tam, gdzie już cała wspólnota kogoś uśmierciła. To brzmi bardzo wieloznacznie. Gdzie cała wspólnota zwątpiła w kogoś, bo ta śmierć może być też zwątpieniem społeczeństwa w kogoś. Nie ma beznadziejnej sytuacji dla Jezusa. Tak widzę tą Ewangelię dzisiaj. Nie ma beznadziejnej. Byleby tylko miał kontakt
z kimś, kto już beznadziejnie leży. Kto został przekreślony przez wszystkich i już go wyprowadzają za miasto, by go pogrzebać. Jezus spotkał tą wdowę, było już za późno. Zobaczcie, ona nawet nie prosi już o pomoc, nie prosi wskrzeć go, nie wierzy. Nie wierzy i zwątpiła. I to jest chwila niemożliwa. A Jezus, no cóż, nie jest za późno, nawet jak jest za późno dla Boga. Jezus go wskrzesza. I mnie to bardzo pociesza osobiście. Daje mi to bardzo dużo nadziei w moim beznadziejnym życiu, w Twoim beznadziejnym życiu. Nigdy nie zwątp w to, że jest możliwe to, co wydaje ci się, że jest niemożliwe. Nigdy nie zwątp w to, że Bóg może wszystko zmienić. Nigdy. Choćby cię to kosztowało jakąś śmierć. Tak jak Pawła, który upadł pod Damaszkiem, albo może dziecko tej wdowy z Sarepty, że umarło, straciło oddech. I Eliasz musiał się położyć nad nim, żeby mu dać dech, żeby mu dać zwrócić tchnienie. Albo jak ten młodzieniec z Nain. Mnie ta Ewangelia, dzisiejsze czytania mnie bardzo pocieszają. Dają mi wiarę w to, że Bóg może wszystko w Twoim, moim życiu zmienić. Nawet kiedy już nie będę się modlił, jak ta wdowa z Nain. Nie modliłaś się już. Nawet kiedy już nie będę prosił Boga, Bóg może wszystko zmienić. Dzisiaj chciałbym wam, bracia i siostry, jedynie to zadedykować. Wiarę. Obudźmy w swoich duszach wiarę w niemożliwe. Zresztą wiara może być tylko w coś, co jest niemożliwe. Coś, co jest możliwe, już nie jest wiarą. Prawdziwa wiara właśnie sprawdza się w niemożliwościach, w bezradności naszej. O Boże, zainterweniuj w nasze życie. Póki jeszcze stać nas na modlitwę, wysłuchaj ją. Zmień nasze życie. Wskrześ nas z kłamstwa. Wskrześ nas ku prawdzie. Póki jeszcze mamy siłę się modlić, wysłuchaj nas. A kiedy już nie będziemy siły mieli nawet się modlić, przyjdź do nas. Nie omijaj nas. Nie zwątp w nas. I nie pozwól nam zwątpić w Ciebie. Amen.